Znajdujemy się w Olenderskim Parku Etnograficznym przy tak zwanej drodze wiejskiej, która łączy nasze dwie zagrody, Zagrodę z Kaniczek i Zagrodę z Niedźwiedzia. I właśnie jednym z elementów krajobrazu Doliny Dolnej Wisły, czy w ogóle nizin nadwiślańskich, są drogi, które łączyły nie tylko większe miejscowości wsie, ale były łącznikiem między mieszkańcami poszczególnych zagród. Wiele z tych dróg obsadzano tak zwaną zielenią wysoką, czyli po prostu drzewami. I na przykład przy drogach takich ważniejszych, przy traktach sadzono lipę, kasztanowca, jesiony czy też dęby i wtedy uzyskiwano taką aleję. A przy drogach mniej ważnych, wewnętrznych albo na przykład przy takich bardzo podmokłych sadzono wierzby. Dzięki temu drogi były tak naprawdę bardzo mocno widoczne, co miało ogromne znaczenie na terenach nizinnych pod względem bezpieczeństwa. Bo wyobraźmy sobie, szczególnie zimą, kiedy cała połać jest zaśnieżona, nie widać tych dróg, to właśnie drzewa wyznaczały trakty, po których można było bezpiecznie podróżować, nie wjeżdżając do rowu, czy na przykład w pole. Ale także drzewa dawały schronienie przed silnym wiatrem, a na pewno latem dawały cień nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. Wydaje się, że pod koniec XIX wieku i na początku XX, kiedy bardzo mocno rozwinęły się szkółki drzewek owocowych, przy drogach wiejskich, drogach publicznych zaczęto sadzić drzewa owocowe. Oczywiście z myślą taką, że można było dodatkowo uzyskać jakieś korzyści. I na przykład tak, jeżeli owoce należały do tego, do kogo należała oczywiście droga. Jeżeli droga należała do gminy, to pieniądze ze sprzedaży owoców należały do niej i ona sobie na przykład mogła wykorzystać do naprawy dróg albo do zapłaty wiejskiemu nauczycielowi. W Olenderskim Parku Etnograficznym również tak postąpiliśmy, czyli wzdłuż drogi posadziliśmy drzewa owocowe, jabłonie, odmiany złotej renety i koksy pomarańczowej. Dlaczego akurat wybraliśmy jabłonie i dlaczego akurat te dwie odmiany tak bardzo blisko ze sobą są, to może innym razem. Najważniejsze jest to, że na terenach nizinnych najczęściej sadzono jabłonie, ale propagowano także sadzenie orzechów, czereśni, śliw, wiśni. Z tym, że wybierając dany gatunek czy daną odmianę, kierowano się pewnymi kryteriami. Na przykład drzewa musiały być odporne na przymrozki. Drzewa musiały być silnego wzrostu, czyli wysokie. Ważne było też, żeby można było wyprowadzić pień przynajmniej wysokości 2-metrowej. Propagowano też, żeby sadzono odmiany jesienno-zimowe, czyli zbiór owoców przypadał na okres jesienny po pracach polowych. Zwracano uwagę również na to, żeby owoce tych drzew nie były zbyt przyjemne dla oka. Chodziło o to, żeby barwa skórki owocu nie była czerwona czy taka różowa, ale bardziej zielona, żółta, nie wpadająca w oko. Poza tym chciano też sadzić drzewa, których owoce nie byłyby zbyt smaczne w momencie, kiedy zrywamy. I faktycznie znaleziono taką odmianę jabłoni, grochówka, gdzie okres czy zbiór zaczynał się w październiku, natomiast dojrzałość konsumpcyjna była dopiero w styczniu, czyli taki owoc musiał dopiero przeleżeć, żeby był smaczny. Czy drzewa przydrożne pielęgnowano? Owszem, tak, palikowano je, odpowiednio przycinano, wyciągano wysoki pień, zakładano opaski lepowe, no i też na przykład układano kamienie dookoła drzew, ale te kamienie to miały takie znaczenie, żeby na przykład wozy nie uszkadzały tych drzew, albo żeby po prostu zwrócić uwagę na to, że te drzewa rosną. I też stosowano opryski przeciwko szkodnikom i chorobom, ale to już było bardziej wymuszone przez gospodarzy, którzy mieli również swoje sady nieopodal drogi i oni uważali, że takie niepielęgnowane drzewa mogą być źródłem czy nośnikiem wszelkich chorób i szkodników. Za niszczenie czy w ogóle łamanie drzewek owocowych czy w ogóle drzew przydrożnych były oczywiście przewidziane surowe kary, choć uważano, że najlepszym sposobem na to, żeby ludzie nie niszczyli tych drzew, to było urządzenie dnia tak zwanego święta sadzenia drzew.